Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i dzisiaj opowiem Wam o moich wrażeniach z usługą Viveport Infinity. Co to jest Viveport Infinity, zapytacie? Jest to taki Game Pass dla PC-owych gier VR. Opłacamy abonament, a w zamian otrzymujemy dostęp do biblioteki zawierającej ponad 800 gier, ponad 150 interaktywnych aplikacji i dużo filmów krótkometrażowych, które nie są pornosami. Subskrypcję można zakupić w jednej z dwóch dostępnych pakietów. Pakiet miesięczny jest drogi i daje nam dostęp na miesiąc. Pakiet roczny nadal zawiera opłatę miesięczną, ale tak jak z abonamentem na telefon, jesteśmy prawnie zobowiązani do opłacania abonamentu przez rok. W przeciwnym razie czekają nas odsetki, kary, no i inne takie sprawy. Roczny plan posiada też kilka dodatkowych perków, na przykład dostęp do wysoko ocenianych gier, jak na przykład Until You Fall czy The Walking Dead Saints and Sinners. Co ciekawe, Viveport czasem organizuje giveawaye, w którym można przypisać różne gry na zawsze do swojego konta, dzięki czemu będziecie mogli grać w nie nawet jak skończycie opłacać abonament. Moje pierwsze wrażenia są niestety negatywne, ale nie ze względu na zawartość, ale ze względu na proces, ponieważ w teorii jest to banalnie proste. Zakładamy konto Vive, pobieramy program Viveport z tej strasznie słabo opisanej chmurki, logujemy się, korzystamy z 14 darmowych dni, po czym dokonujemy automatycznej opłaty po połączeniu karty debetowej, kredytowej czy PayPal, pobieramy sobie gierki, filmy i aplikacje z ich programu i klikamy play, by zagrać. Proste, co? No właśnie nie. Przeżyłem istny rollercoaster emocji, próbując ogarnąć ten proces. Po pierwsze, z niewiadomej mi przyczyny nie mogłem zalogować się na stronie Viveport. Za każdym razem, gdy się zalogowałem, strona mnie wylogowywała i próbowała coś przekazać, ale miałem dosłownie ułamek sekundy, by to przeczytać. Gdy już się zalogowałem w aplikacji, okazało się, że moją walutą jest AED, czyli Dirham Zjednoczonych Emiratów, a mój region to Zjednoczone Emiraty Arabskie. What? Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie używam VPN, a moje IP zawsze jest w Polsce. Najgorsza rzecz na temat niepoprawnej waluty jest taka, że nie możesz jej zmienić, póki nie napiszesz do biura obsługi klienta. Więc grzecznie napisałem do supportu po angielsku, miła pani Joyce po 4 dniach zmieniła mi walutę i region i mogłem opłacić Viveport Infinity. Niestety, zostałem wyruchany z 14-dniowego okresu próbnego. Następnym problemem, jaki doświadczyłem, jest amatorska wersja strony internetowej, no i też aplikacji. Przypisanie metody płatności do konta nie posiada automatycznego odświeżania, przez co nie otrzymałem żadnego potwierdzenia, że taką metodę przypisałem, dopóki nie odświeżyłem strony. Viveport również zresetował moje ustawienia SteamVR. Co jest bardzo dziwne, ponieważ koleżanka, której pożyczyłem moje konto Viveport, bo tak, możesz pożyczyć konto bez limitów i nawet grać po sieci razem, jeżeli gra nie weryfikuje z API Viveport, nie doświadczyła resetu ustawień SteamVR. No i doświadczyłem też błąd, gdzie dodanie filtrów w wyszukiwarce gier w aplikacji nie pozwalało mi kliknąć download lub play. Takie pierwsze wrażenia z instalacji. No ale dobrze, jak ten Viveport Infinity w końcu działa? No, bardzo dobrze. Gry uruchamiamy przez ich program lub nakładkę w SteamVR. Niestety nakładka nie daje dostępu do przeglądania wszystkich gier. Same gry wymagają SteamVR do funkcjonowania i większość gier używa crossplay, więc na przykład taka gra jak Hyperdash łączy wszystkich graczy w jednym miejscu, przez co nie powinieneś narzekać na brak graczy online. Chyba że uruchamiasz tytuł, o którym nikt nie wie, że istnieje. Niestety gry ogrywane w Viveport nie naliczają czasu Steam, nie ma osiągnięć rynku i jakiejkolwiek funkcjonalności, jakie Steam oferuje, ponieważ gry nie używają Steam do działania, tylko SteamVR jako pośrednik do uruchamiania gier na VR. Sama biblioteka gier jest... No cóż, nie wiem jak wygląda proces akceptacji gier na Viveport, ale wydaje mi się, że każdy twórca może sobie grę dodać do Infinity, ponieważ rzeczywiście dumnie jest firmie promować się, że jest ponad 800 gier w bibliotece, ale na moje wysokie standardy gier wartych ogrania jest tam może z 40, gdy reszta to mini demka technologiczne lub asset flipy, które są już plagą Steama. Większość gier jest tak przestarzała i na przykład nie posiadają Locomotion czy wsparcia Valve Index czy HP Reverb G2, bo nie są od lat aktualizowane. I tutaj pada pytanie, Łukasz, czy warto jest zapłacić 48 zł miesięcznie za Viveport Infinity, gdy gry VR są drogie? Odpowiedź brzmi tak, ale na 1 rok.
Ponieważ w cenie 576 zł na rok będziesz mógł zagrać w ponad 40 świetnych gier komputerowych VR. Pomalować świat w wielu aplikacjach dla artystów, jak na przykład Google Brush, skorzystać z aplikacji turystyczno-edukacyjnych i obejrzeć naprawdę ciekawe filmy w 180 lub 360 stopniach, na przykład filmy dokumentalne od Discovery. A do tego co miesiąc pojawiają się nowe gry, na przykład nadciągający After the Fall, kooperacyjna strzelanka twórców Arizona Sunshine, pojawi się na premierę w Viveport Infinity dla osób opłacających roczny abonament. To, czego mi najbardziej brakuje w bibliotece gier Infinity, to większej ilości gier sieciowych. Ponieważ poza HyperDash to w sumie nie ma tutaj nic z dużą populacją graczy. Sama aplikacja i stronka potrzebuje redesign, bo ciężko jest znaleźć to, czego szukasz. A tak, to nawet jestem zadowolony. I to tyle ode mnie, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a kręcicie wirtualna rzeczywistość i chciałbyś ją ze mną poznawać, to nie wiem na co czekasz, bo chcę mieć 1500 subskrypcji w tym roku. I cóż mogę więcej powiedzieć, to tyle ode mnie i do zobaczenia!